Dragon Gate to fenomen, do którego tak naprawdę nie wiesz, jak się odnieść. Widzisz chińską budowlę w szczerym polu, w dodatku w Szwecji, i zastanawiasz się, o co tu chodzi. To tajemnicze miejsce od lat intryguje ludzi. Czym jest Smocza Brama? Jak i dlaczego powstała akurat w tym miejscu? Jaka jest jej historia? Kto utopił 300 milionów koron na tej inwestycji? Na te pytania odpowiem w tym filmie. Kiedy chiński biznesmen pan Ying-Chun Lee postanowił urzeczywistnić swoją wizję chińskiego centrum kultury w Szwecji, zaczął od kilku kluczowych zabytków i stworzył interesujące muzeum, z dumą ukazując nam Chiny, abyśmy lepiej zrozumieli ten wspaniały kraj. Dragon Muzeum zawiera przegląd Chin, ich rozwój, geografię przyrodniczą i kulturową oraz architekturę. W 150-metrowym pasażu muzeum posiada najdłuższą na świecie drewnianą płaskorzeźbę, będącą częścią większej ekspozycji fotograficznej. Dzięki współpracy muzeum w Xi'an, Dragon Gate otrzymało około 200 skopiowanych żołnierzy z terakoty w oryginalnych rozmiarach. Stanowią one wystawę armii terakotowej i pierwszego cesarza Chin. Niestety, choć obiekt jest dostępny dla zwiedzających, samo zwiedzanie nie należy do komfortowych, w szczególności zimą. Gdyby nie 3 dodatkowe lampy, których musiałem użyć, niewiele byśmy zobaczyli. Gdy tylko zapaliłem światła, pojawił się za nami wianuszek kilku turystów, wcześniej stojących w drzwiach tego muzeum. Panujące tu ciemności i niska temperatura skłaniały ich do rezygnacji z dalszego zwiedzania. Zastanawiałem się, w czym tkwi problem. Wróciwszy do domu, zapoznałem się z niesamowitą historią tego miejsca i teraz postaram się ją wam przybliżyć. Choć Smocza Brama niewątpliwie robi wrażenie, miejsce to przez długie lata było cierniem w oku włodarzy gminy. Nietrafione lub, jak ktoś woli, pechowe inwestycje gminy zaczęły się w 1986 roku, kiedy to właśnie tutaj, przy nowo wybudowanej autostradzie, wybudowano zajazd. Chcąc jeszcze bardziej przyciągnąć turystów, rozbudowywano obiekt, dobudowując 9-piętrowy hotel. Obecny prezes firmy, będący współwłaścicielem Dragon Gate, Ole Larsson, uważa, że sam pomysł od początku był błędny, gdyż jedyną atrakcją okolicy jest wędkowanie nad rzeką Doleven. Faktycznie, jeśli chcesz łowić ryby, pewnie będziesz mieszkać nad rzeką, a nie w wieżowcu przy autostradzie. Nie wiadomo dokładnie, ile zainwestowano, ale mówi się, że około 100 milionów koron. Inwestycja okazała się totalną klapą. Firma należąca do gminy zbankrutowała w 1988 roku. Rok później obiekt stał się obozem dla uchodźców. W 1992 roku hotel kupił lokalny inwestor za jedyne 5,5 miliona koron. Chciał w nim zrobić centrum rehabilitacji, ale i to nie poszło zbyt dobrze, jak można się domyśleć, zbankrutował. Przez lata poszukiwano chętnego na zakup fatalnej inwestycji i nagle pojawił się chiński biznesmen pan Lee. Spojrzał na to miejsce i powiedział: Czuję, że to brama z Europy do Chin. To miejsce ma silne feng shui, dlatego stworzymy tu duże centrum handlowe. W 2004 roku pan Lee kupił
kupuje obiekt za 9 milionów koron. Miliarder wizjoner z państwa środka dorobił się na środkach odstraszających komary i teraz miał uratować gminę od ruiny gospodarczej. Administracja niewielkiej gminy musiała wiwatować, podpisując umowę. Wierzyli, że wreszcie jest ktoś, kto rozwiąże ich problemy. Tuż po krótkiej euforii pojawiły się problemy. Choć samo określenie problem kojarzone jest z czymś poważnym, to, co usłyszycie, ma znamiona komedii. Kiedy pan Li ubiegał się o pozwolenie na budowę, przysłał do magistratu chińskie rysunki z wyłącznie chińskimi opisami. Były to chińskie wnioski o pozwolenie na budowę, których gmina nie mogła przyjąć. Wtedy pan Li obruszył się i pomyślał, że przyjechał ze 100 milionami, a oni go nie chcą. W końcu inwestor z Chin dostaje częściowe pozwolenie na budowę, a problemy nie znikają. W tym miejscu należy wspomnieć, że prace budowlane rozpoczęto zanim firma dobrodzieja z Chin uzyskała pozwolenie na budowę. Wszystkie materiały budowlane zostały wysłane z Chin, a do budowy Dragon Gate wykorzystano chińskich robotników. Tak więc nadzieja, że lokalni producenci i wykonawcy będą brali udział w wieloletnim projekcie, umarła. W dodatku nie wiadomo, czy ktokolwiek z zatrudnionych otrzymał należne mu wynagrodzenie. Firma budowlana o chińskim rodowodzie od początku realizacji projektu była poddawana ostrej krytyce za złe warunki pracy. Szwedzki Urząd do Spraw BHP rozpatrzył 13 spraw dotyczących budowy i skazał odpowiedzialną firmę budowlaną Lateb AB na karę grzywny w wysokości 1 miliona za naruszenie ustawy o środowisku pracy. W 2006 roku Smocza Brama została uznana przez magazyn Byggnadsarbetaren za najgorszą konstrukcję roku. Wiosną 2008 roku zauważono, że część obiektu została wybudowana bez pozwolenia na budowę. Szczerze mówiąc, ciekawe, gdzie do tej pory był nadzór budowlany. Ogólnie wiadomo, że firma pana Li nie przestrzegała szwedzkich przepisów i to nie tylko tych budowlanych. Firm działających w Smoczej Bramie było kilka, jednak nazwiska Shi i Li i jeszcze raz inny Li mogą świadczyć o wspólnym pomyśle na zrealizowanie inwestycji. Odkąd rozpoczęto budowę, zarządem gminy targały dwa uczucia – nadzieja i rozpacz. Wiedział o tym pan Li. Postanowił poprawić swoje notowania i uspokoić zrozpaczonych. W 2007 roku odbyła się inauguracja, podczas której wystąpił Robert Wells z Rhapsody in Rock. Było 6000 gości i chińska telewizja, która prowadziła relacje na żywo. To mądrze przemyślane wydarzenie miało uspokoić tych niespokojnych oraz usprawiedliwić to, że wiele niedostępnych w Smoczej Bramie miejsc podyktowane jest względami bezpieczeństwa i przepisami przeciwpożarowymi. Od tego momentu aż do 2012 roku budowa pomysłu pana Li była jeszcze bardziej kontrowersyjna. Być może to dlatego nie podołał swojemu wyzwaniu i w 2012 roku oznajmił, że teraz to on wraca do Chin, więc Smocza Brama jest na sprzedaż. Podał oczywiście kwotę 40 milionów, za którą może sprzedać swoje małe Chiny. Mówi się, że chiński biznesmen stracił na swojej idei niemal 300 milionów koron, co przy dzisiejszym kursie równe jest 140 milionom złotych.
Pomimo że zgłosił chęć sprzedaży, nie mógł jednak od tak znaleźć kupca. Powodem m.in. był fakt, że nikt nie chciał zatwierdzić konstrukcji tak dziwnej technologicznie budowli. Dopiero w 2016 roku zdobył potrzebne podpisy pod odbiorem konstrukcyjnym. Po 2 latach grupa Syzyf Dragon Gate zapłaciła ułamek tego, co zainwestował Krezus od chińskich komarów. Nie jest znana kwota sprzedaży, ale prezes zdradził, że jest ona zbliżona do wartości jego willi w Siktunie. Ule widzi w projekcie inne wartości. Hotel, który ma 60 pokoi, wspaniałe chińskie pomieszczenia z ozdobną stolarką, sala konferencyjna, sklep z pamiątkami, pole namiotowe na 2500 gości, ponadto jest tu świątynia Shaolin, w której prowadzone są zajęcia wschodnich sztuk walki. No i oczywiście jogi. W budynku, w którym mieszkali robotnicy, powstało 12 mieszkań pod wynajem. To, co widzieliśmy, to pozostałości wielkiego projektu, który pochłonął fortunę. Niewątpliwie jest to atrakcja, która z pewnością intryguje, która ma potencjał, by stać się motorem napędowym 10-tysięcznej gminy. Walory turystyczne gminy jak na razie nie powalają na kolana, ale jest kolejne światełko w tunelu, że z czasem ulegnie to zmianie. Mam nadzieję, że potrzebny czas, by wszystko zaczęło funkcjonować, nie będzie tym straconym i tym razem wszystko się uda. Materiał do filmu robiłem 2 lata temu. Miałem nadzieję, że fatum wiszące nad tym miejscem zniknie na dobre. Niestety, nowi właściciele również nie mieli szczęścia z tą inwestycją. Pandemia popsuła wszystkie plany związane z ożywieniem Dragon Gate. Czyżby to miejsce było przeklęte? Jeśli podobał Ci się film, wiesz co robić. Zapraszam na inne filmy na moim kanale. Do zobaczenia!